model FDM. Organizacja GFDMO jest, jak sama nazwa wskazuje, organizacją stawiania kolejnych pytań i szukania nowych odpowiedzi. FDM poznałem przez Franka Rümera. Wszystko stawiam pod znakiem zapytania. Około 10 lat prowadzę szkolenia z modelu FDM. GFDMO. Robert Fary, wiceprezydent GFDMO i międzynarodowy instruktor najwyższej klasy. Absolwent niemieckiej B-Medizinische Akademie Worms z 25-letnim doświadczeniem klinicznym. Twórca innowacyjnego opatrunku limfatycznego. Specjalizuje się w najbardziej wymagających obszarach: ortopedycznej terapii sportowej, limfologii oraz FDM w obrębie czaszki i kręgosłupa szyjnego. Nie tylko szkoli, ale przywraca pacjentom ich podmiotowość, przypominając lekarzom i fizjoterapeutom o zapomnianej i zagubionej sztuce leczenia. Swoją praktykę medyczną łączy z 29-letnim stażem jako trener profesjonalnych zawodników MMO. Organizacja GFDMO jest, jak sama nazwa wskazuje, organizacją. Czyli jest to działanie, które ma na celu wzmocnić model FDM, przeprowadzić działania badawcze, badawczo-naukowe, sprawdzić, dlaczego tak skuteczna jest to metoda terapeutyczna. I to jest główne założenie tego, szerzyć wiedzę Typaldosa na całym świecie. Jaka jest główna misja i cel GFDMO? Główna misja GFDMO to jest ciągły rozwój modelu FDM, czyli to, co zaproponował Typaldos, jest genialną koncepcją, jest formą nowego paradygmatu medycznego, natomiast wymaga to krytycznego podejścia, tak, i rozwoju modelu, tak, czyli szukania, stawiania kolejnych pytań i szukania nowych odpowiedzi. Jak zaczęła się Twoja droga z FDM? FDM poznałem przez Franka Rümera, tak, który jest prezydentem GFDMO jakieś 12-13 lat temu. W Niemczech dużo słyszałem o tym modelu, ale on nie był jeszcze wtedy taki popularny, gdy kończyłem tam szkołę. W Polsce szukałem jakiejś innowacyjnej metody terapeutycznej, ponieważ kończyłem różne szkoły terapeutyczne, i Cyriaksa, Kaltenborna, różne metody. Ciągle byłem w poszukiwaniu czegoś nowego i trafiłem na FDM. Organizacja EFDMA próbowała zorganizować w Polsce takie szkolenie, ale grupa była za mała i się nie zebrali. Więc szukałem jakiegoś przedstawiciela i znalazłem i FDMO, i Franka Rümera. Poprzez to sprowadziłem go do Polski, zorganizowałem pierwsze szkolenie. Później 2 lata czy rok później zrobiłem uprawnienia instruktorskie i zacząłem rozwijać to w Polsce i na świecie. Ile lat prowadzisz szkolenia z FDM? Z FDM-u prowadzę, myślę, że jakieś 10 lat, około 10 lat prowadzę szkolenia z modelu FDM, a może już więcej, bo już mamy 26 rok, więc minęło już trochę czasu, ale już bardzo długo. Opowiedz proszę trochę o sobie i swojej praktyce. O mojej praktyce? Moja praktyka zaczęła się 30 lat temu w Niemczech. Skończyłem tam szkołę fizjoterapii, tam miałem swoją placówkę rehabilitacyjną, zatrudniałem wielu terapeutów, tam szkoliłem się, uczyłem, podwyższałem kwalifikacje, ale po wielu latach wróciłem do Polski. W Warszawie otworzyłem gabinet, który dalej jeszcze funkcjonuje na stacji Ratusz Arsenał. W tej chwili mieszkam na Mazurach i cały czas uczę się, dokształcam, czytam literaturę, badania naukowe, wszystko stawiam pod znakiem zapytania i chcę tylko, żeby model FDM i spuścizna Typaldosa rozwijały się dalej. Czym jest FDM i na czym opiera się ta koncepcja? FDM jest z mojej perspektywy nowym spojrzeniem na problem. Okay? Znaczy, generalnie techniki, które tam stosujemy, one nie różnią się znacząco od innych terapii manualnych. Natomiast pryzmat, przez jaki spostrzegamy i rozwiązujemy te problemy, jest diametralnie inny. I dzięki temu, że opieramy się przede wszystkim o autorytet pacjenta i o to, co on czuje, uzyskujemy niewiarygodną skuteczność terapeutyczną. Co nie oznacza, że wszystko jest dzięki temu szczególnie proste. Jakie cechy są najważniejsze w pracy metodą FDM?
Główna cecha to komunikacja z pacjentem, czyli umiejętność obserwacji mowy ciała, gestów, słów, których używają, tak? I stałej komunikacji w trakcie terapii. Co zasady powinno być tak w każdej metodzie, ale w modelu FDM szczególną uwagę zwracamy na gesty, które wykonują pacjenci, tak? Czy jest to punktowy gest, czy jest to linia, przepraszam, dotknąłem mikrofonu, czy jest to linia, czy jest to punkt, tak? Czy jest to rozcieranie stawu. Te gesty są kluczowe w początkowej fazie diagnostyki. Później może się okazać, że problemy są głębsze, że jest to łękotka, że jest to meniskus, że jest to obrzęk szpiku kostnego, ale w pierwszej linii zajmujemy się dystorsjami, tak? I głównie kładziemy nacisk na komunikację z pacjentem i na diagnostykę, etiologię i patogenezę. GFDM